Malta. Kraj, który na mapie wygląda jak mała kropka na Morzu Śródziemnym. Trudno uwierzyć, że na tak niewielkim skrawku lądu kryje się aż tyle różnorodnych atrakcji. Rajskie zatoki i strome klify. Megalityczne świątynie starsze niż piramidy, klimatyczne miasteczka i dzikie wybrzeża. To tylko niektóre z wielu twarzy Malty. W tym filmie pospacerujemy po klimatycznych uliczkach, zobaczymy imponujące klify, przejdziemy szlak pieszy, wypłyniemy w rejs statkiem, odwiedzimy Gozo, zajrzymy do prehistorycznych świątyń i odkryjemy miejsca znane z planów filmowych. Zapraszamy na Maltę. Malta to niewielki kraj położony na Morzu Śródziemnym. Składa się z 3 głównych wysp – Malty, Gozo i Comino. Całkowita powierzchnia kraju wynosi zaledwie 316 km². To mniej więcej tyle, co powierzchnia Krakowa. Malta jest również jednym z najgęściej zaludnionych krajów Europy. Jej strategiczne położenie sprawiło, że przez wieki była areną walk i miejscem spotkań różnych kultur. Od Fenicjan i Rzymian, przez Arabów i władców Sycylii, aż po rycerzy zakonu maltańskiego i Brytyjczyków. Ślady burzliwej historii Malty widać do dziś w języku, lokalnej kulturze i architekturze. Gdzie nie spojrzymy, tam zobaczymy dawne umocnienia. Zawsze gdzieś w tle widać mury, bastiony czy wieże strażnicze. Malta dosłownie przesiąknięta jest historią. Zwiedzanie Malty rozpoczniemy od jej stolicy, czyli Valetty. To jedno z najmniejszych miast w Europie i jednocześnie jedno z najbardziej imponujących. Na obszarze mniejszym niż kilometr kwadratowy znajduje się ponad 300 zabytków. Nic dziwnego, że Valletta nazywana jest Muzeum pod gołym niebem. Valletta została założona przez rycerzy zakonu maltańskiego po wielkim oblężeniu z 1565 roku i od początku planowano ją jako nowoczesne miasto-twierdzę. Proste ulice ułożone są tu regularnie, a miasto otaczają potężne mury obronne. Na każdym kroku widać tu zabytkowe budynki, muzea i kościoły. Najbardziej znana jest konkatedra świętego Jana. Z zewnątrz surowa i niepozorna, a w środku zachwycająca barokowym przepychem. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najsłynniejszych dzieł Caravaggia, czyli Ścięcie świętego Jana Chrzciciela. Jedyny obraz, który artysta kiedykolwiek podpisał. Można tu też zobaczyć ruiny królewskiej opery, pałac wielkich mistrzów, a także fort świętego Elma, w którym dziś mieści się Narodowe Muzeum Wojny. Na Malcie od razu rzucają się w oczy charakterystyczne wykusze, zwane galerii. Kiedyś pełniły funkcję domowych wież strażniczych, pozwalały obserwować okolice i w porę wypatrywać ewentualnego zagrożenia. Dziś te balkony często pomalowane są na żywe kolory i nadają maltańskim uliczkom wyjątkowy, niepowtarzalny charakter. Warto też zwrócić uwagę na przepiękne dekoracyjne kołatki, które zdobią wiele drzwi. Same drzwi również przyciągają wzrok. Niestety Valletta jest zatłoczona, bo każdy turysta chce zobaczyć stolicę Malty. Ale wystarczy trochę oddalić się od głównych ulic, by znaleźć spokojniejsze miejsca. Jednym z najbardziej znanych miejsc w Valetcie są ogrody Baracca, które dzielą się na 2 poziomy. Dolne ogrody Baracca są spokojniejsze i mniej zatłoczone. To idealne miejsce na chwilę wytchnienia w cieniu drzew, z pięknym widokiem na portowe fortyfikacje i zacumowane statki. Górne ogrody Baracca to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Malcie.
Rozciąga się stąd imponująca panorama na wielki port oraz 3 miasta. Codziennie w południe i o 16 odbywa się tu salwowy wystrzał z zabytkowych armat. Z górnych ogrodów Barakka można zjechać windą prosto do przystani, z której odpływają wodne taksówki do 3 miast. Trzy miasta są znacznie mniej popularne niż stolica i to właśnie tutaj można poczuć najbardziej autentyczną atmosferę Malty. Każde z miast ma swoją historię, ale to Birgu, czyli dawna Vittorioza, jest najbardziej imponująca. Zanim powstała Valletta, to właśnie tutaj, w forcie Świętego Anioła, swoją siedzibę mieli rycerze zakonu maltańskiego. Rozegrały się tu najważniejsze walki w czasie Wielkiego Oblężenia. Mimo ogromnych strat, Malta zdołała się obronić i nie dostała się w ręce Imperium Osmańskiego. Dziś Birgu zachwyca średniowieczną atmosferą, kamiennymi uliczkami i spokojem, którego próżno szukać w zatłoczonej Valletcie. To jedno z tych miejsc, które najlepiej poznaje się bez planu, po prostu spacerując i chłonąc atmosferę. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. W tym miejscu warto wspomnieć o bazach noclegowych, bo wzdłuż północnego wybrzeża Malty znajdują się najpopularniejsze miejscowości turystyczne, takie jak Slima, St. Julian's, St. Paul's Bay czy Mellicha. To właśnie tu koncentruje się większość hoteli i apartamentów, a dzięki dobrze rozwiniętej siatce autobusowej łatwo stąd dotrzeć do głównych atrakcji wyspy. Choć autobusy kursują często, to z ich punktualnością bywa różnie, a rozkłady jazdy traktować trzeba raczej orientacyjnie. Można kupić tygodniowy bilet, który daje nielimitowany dostęp do transportu publicznego. To dobra opcja, zwłaszcza że na Malcie obowiązuje ruch lewostronny. Jadąc dalej przez środek wyspy trafiamy do Mosty, miasteczka znanego przede wszystkim z jednej ogromnej budowli. To tutaj znajduje się słynna rotunda, czyli kościół wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który może się pochwalić jedną z największych niepodpartych kopuł na świecie. Co ciekawe, w czasie II wojny światowej do wnętrza świątyni wpadła bomba, która przebiła dach, ale nie wybuchła. Na pamiątkę tego wydarzenia na suficie pozostawiono niepomalowany fragment, który symbolizuje miejsce uderzenia bomby. Jej replika znajduje się w przedsionku zakrystii. W środku można zobaczyć ogrom tej budowli, a z tarasu widokowego spojrzeć z bliska na jej kopułę i podziwiać panoramę okolicy. Zaledwie kilka kilometrów dalej krajobraz zmienia się nie do poznania. Już z daleka wyłania się niewielkie miasteczko, położone na wzniesieniu. Dina to dawna stolica Malty, która nazywana jest cichym miastem. Otoczona murami, pełna wąskich uliczek i klimatycznych zaułków, sprawia wrażenie, jakby czas się tu zatrzymał. Można tu przenieść się do zupełnie innego świata. Nie słychać tu silników, bo ruch samochodowy jest ograniczony.
Zamiast hałasu są echa kroków, cienie na kamiennych ścianach i rozgrzane słońcem fasady. Mdina zachowała średniowieczny układ urbanistyczny i przez wieki była siedzibą arystokracji. Większość budynków zawdzięcza swój obecny wygląd przebudowie po trzęsieniu ziemi z końca XVII wieku. To właśnie wtedy miasto zyskało barokowy charakter. Warto się tu zgubić. Spacer bez konkretnego celu pozwala odkryć urokliwe zaułki, ciche dziedzińce i przepiękne detale architektoniczne. Wśród nich wyróżnia się katedra Świętego Pawła, czyli najważniejsza świątynia w mieście. Jej barokowe wnętrze zachwyca zdobieniami i złoceniami. Mdina często pojawia się na listach najpiękniejszych małych miast Europy i trudno się dziwić. Ma w sobie coś filmowego, wręcz nierzeczywistego. Nie bez powodu kręcono tu sceny do Gry o Tron oraz innych produkcji. Tuż za murami Mdiny znajduje się Rabat, który dziś jest oddzielnym miasteczkiem, ale historycznie przez wieki funkcjonował jako jej przedmieścia. W przeciwieństwie do turystycznej Mdiny, Rabat żyje swoim rytmem. To właśnie tutaj znajdziemy jedne z najciekawszych podziemnych atrakcji Malty. W czasach rzymskich i wczesnochrześcijańskich katakumby były miejscem pochówku, ale także schronienia. Pod ziemią kryje się rozległa sieć tuneli, grobowców i niewielkich kaplic wykutych w skale. Najbardziej znane są katakumby Świętego Pawła i Świętej Agaty, które różnią się skalą i stylem, ale obie dają wyjątkowe spojrzenie na życie pierwszych chrześcijan na wyspie. Z Rabatu już niedaleko do kolejnej malowniczej części wyspy. Tym razem kierujemy się w stronę południowo-zachodniego wybrzeża. Przed nami najwyższe klify na Malcie, które osiągają prawie 250 metrów wysokości. Już prawie jesteśmy na punkcie widokowym i wygląda to wspaniale. Klify Dingley to równocześnie najwyższe naturalne wzniesienie na Malcie. Strome wapienne ściany opadają tu pionowo, wprost do morza, tworząc zapierający dech w piersiach krajobraz. Z klifów rozciąga się panorama na Morze Śródziemne, a przy dobrej pogodzie widać nawet niewielką, bezludną wyspę Filfla. Co ciekawe, do wysepki tej nie można podpływać, bo wokół zatopionych jest wiele bomb. W czasach brytyjskich wyspa Filfla służyła jako cel ćwiczeń wojskowych. Tuż przy samym urwisku stoi samotna kapliczka Świętej Marii Magdaleny, a trochę dalej można się natknąć na tajemnicze kolejny, czyli antyczny system śladów wyżłobionych w skale. Na Malcie odkryto kilka podobnych tras, ale do dziś nie wiadomo, do czego służyły, ani jak dokładnie powstały. Istnieje kilka teorii na ten temat. Najczęściej mówi się, że to pozostałość po wozach transportujących ciężkie bloki kamienne wykorzystywane do budowy megalitycznych świątyń. Problem w tym, że żadna z tych kolejn nie prowadzi bezpośrednio do znanych miejsc kultu. Malta kojarzy się przede wszystkim z przepiękną naturą i uroczymi miasteczkami, ale to właśnie tutaj znajdują się jedne z najstarszych budowli sakralnych na świecie. Świątynie te stoją tu od ponad 5000 lat, czyli dłużej niż egipskie piramidy czy Stonehenge. Na Malcie odkryto kilkanaście megalitycznych świątyń, które kryją wiele tajemnic i wciąż pobudzają wyobraźnię badaczy, bo wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi.
Do najbardziej imponujących należą kompleksy Hajar Im i Mnajdra, położone malowniczo na południowym wybrzeżu. Świątynie te zbudowano z ogromnych bloków wapienia i ułożono z niesamowitą precyzją. Ich konstrukcja nie była przypadkowa. Wejścia do świątyń zostały zaprojektowane tak, by w dni przesileń promienie słońca oświetlały dokładnie wybrane miejsca. Wewnątrz świątyń znajdują się charakterystyczne apsydy, czyli owalne pomieszczenia z kamiennymi ołtarzami i niszami, które prawdopodobnie służyły do odprawiania rytuałów, również tych związanych z kultem płodności. Mówi się nawet, że patrząc z lotu ptaka, kształt świątyń przypomina kobiece sylwetki. To fascynujące świadectwo wiedzy astronomicznej i inżynieryjnych umiejętności ludzi, którzy żyli tu tysiące lat przed naszą erą. Innym tajemniczym miejscem na Malcie jest Hypogeum Hal Saflieni, czyli podziemna nekropolia wykuta w skale. Składa się z 3 poziomów korytarzy, komór i sal rytualnych. Znaleziono tu między innymi zagadkowe figurki, przedstawiające kobiece postacie o pełnych kształtach, prawdopodobnie symbole płodności i życia. Jedna z nich, tak zwana śpiąca dama, stała się ikoną maltańskiej prehistorii i można ją dziś zobaczyć w Muzeum Archeologicznym w Valetcie. Liczba zwiedzających Hypogeum jest ograniczona, dlatego bilety trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem. Malta zachwyca także swoją przyrodą, zwłaszcza wtedy, gdy łączy piękno natury z grą światła i koloru. Jednym z takich miejsc jest Błękitna Grota, czyli monumentalna jaskinia wyrzeźbiona przez fale. Najlepiej zobaczyć ją od strony morza, bo można do niej dopłynąć motorówką z wioski rybackiej Wielkie Żureki. Podróż trwa około 20 minut i już sama w sobie jest niezapomnianym przeżyciem. W czasie rejsu wpływa się do kilku jaskiń, w tym do Błękitnej Groty, gdzie promienie słońca wpadają do wnętrza przez otwór i sprawiają, że woda przybiera intensywnie niebieski kolor. To zjawisko, którego nie da się w pełni oddać na zdjęciach czy filmach. Trzeba to zobaczyć na własne oczy. Na Malcie nie brakuje rybackich wiosek. W końcu to wyspa, na której życie od zawsze toczyło się wokół morza. Najbardziej malowniczą jest Marsa-Szlok, słynąca z kolorowych łódek luzu kołyszących się w porcie. Ich żywe barwy mają nie tylko przyciągać wzrok, ale też symbolizować szczęście i ochronę. Dawniej kolory miały odróżniać łodzie poszczególnych rodzin, a także sprawiały, że były lepiej widoczne na morzu. Charakterystycznym elementem łodzi są namalowane na dziobach oczy, znane jako oczy Ozyrysa. Mają one chronić rybaków przed złymi duchami i nieszczęściami na morzu. Marsa-Szlok tętni życiem, a w niedzielne poranki odbywa się tu słynny targ. Kiedyś handlowano tu głównie świeżymi rybami, a dziś znajdziemy tu także owoce, przyprawy, ubrania i całą masę pamiątek. Niedaleko portu w Marsa-Szlok znajduje się basen Świętego Piotra. To popularne miejsce do kąpieli, które składa się z naturalnych półek skalnych wyrzeźbionych w klifie. Można się tu dostać pieszo albo skorzystać z jednej z wielu wycieczek oferowanych przez lokalne firmy.
Malta to jeden wielki plan filmowy. Kręcono tutaj wiele znanych produkcji, takich jak Gladiator, Gra o Tron czy musical Papaj. I to, co widzicie za mną, to wioska Papaja, która została stworzona na potrzeby musicalu Papaj z 1980 roku. No i po nagraniach przekształcono ją w atrakcję turystyczną. Wioska Papaja to filmowe Sweet Haven, czyli portowe miasteczko, w którym mieszkał tytułowy bohater wraz z przyjaciółmi. Na terenie parku można dziś obejrzeć krótki film dokumentalny o kulisach powstawania produkcji, a także pospacerować między kolorowymi domkami i spotkać postacie z filmu. By zobaczyć wioskę, nie trzeba wchodzić na jej teren. Jest ona doskonale widoczna z punktu widokowego, położonego niedaleko wejścia. W tym miejscu rozpoczyna się też malowniczy szlak pieszy, który prowadzi wzdłuż wybrzeża aż do Clay Cliffs. Przez większość trasy towarzyszy nam widok na otwarte morze, a ścieżka biegnie tuż przy krawędzi klifu. Szlak ma około 7 km długości. Jest stosunkowo łatwy i bez większych przewyższeń. Po drodze mijamy kilka malowniczych zatok, m.in. Golden Bay, znaną z szerokiej, piaszczystej plaży. Na koniec wędrówki docieramy do Clay Cliffs, miejsca, które wyraźnie różni się od skalistego wybrzeża Malty. Tutaj linia brzegowa przybrała łagodniejsze formy, a zamiast wapiennych urwisk można tu zobaczyć gliniane zbocza o ciekawych kształtach. Kierujemy się teraz w stronę portu Chirkeua, z którego można dostać się na Gozo i Comino. Po drodze na wzgórzu mijamy charakterystyczną czerwoną wieżę Świętej Agaty. To XVII-wieczna warownia wzniesiona przez zakon maltański, która miała chronić północną część wyspy przed najazdami od strony morza. Niedaleko Czerwonego Fortu znajduje się najdłuższa plaża na Malcie. Rozciąga się wzdłuż drogi i pomimo wielu turystów nadal można tu znaleźć miejsce dla siebie. Stąd już niedaleko do portu Chirkeua, z którego można dopłynąć na dwie inne wyspy archipelagu – Comino i Gozo. Comino to niewielka wyspa, która leży między Maltą a Gozo. To właśnie tutaj znajduje się jedna z największych atrakcji Malty, czyli Błękitna Laguna. Woda jest tu krystaliczna i przybiera intensywnie turkusowy kolor. Podczas pobytu na Malcie wybraliśmy się w rejs po 3 zatokach, który trwał około 6 godzin. Pierwszym przystankiem była właśnie słynna Błękitna Laguna. Jej kolor jest wręcz nierealny, ale trzeba się liczyć z dużą liczbą turystów, bo to bardzo popularne miejsce. W czasie wycieczki można było zostać na pokładzie i kąpać się wokół statku lub zejść na ląd, gdzie znajdują się małe plaże i sporo straganów z jedzeniem i pamiątkami. Wokół Comino prowadzi też szlak pieszy o długości około 7 km. Jeśli chcecie go przejść, najlepiej przypłynąć tu promem z Malty, bo w czasie rejsu jest na to za mało czasu.
Drugim przystankiem była kryształowa laguna, gdzie kąpiel odbywała się prosto z pokładu. Podobnie w kolejnym miejscu, czyli przy Halfa Rock u wybrzeży Gozo. Na koniec wpłynęliśmy jeszcze do efektownych jaskiń Świętej Marii. Taki rejs to świetny sposób, by zobaczyć Comino od strony morza, zwłaszcza jeśli lubicie się kąpać. Trzecią główną wyspą Malty jest Gozo. Najłatwiej dostać się tu promem z portu Circeua na Malcie. Po krótkiej przeprawie promem jesteśmy na Gozo, wyspie, na której czas płynie zdecydowanie wolniej. Jest tutaj o wiele mniej turystów, więcej przestrzeni, a krajobraz wypełniają łagodne wzgórza i wysokie klify. Warto tu przypłynąć, by zobaczyć zupełnie inne oblicze Malty. Na zwiedzanie Gozo mieliśmy tylko jeden dzień, dlatego zdecydowaliśmy się na autobus hop-on, hop-off. Podróżowaliśmy w 7-osobowej grupie, więc ta opcja wydała nam się najwygodniejsza. Nigdy wcześniej nie korzystaliśmy z takiej formy zwiedzania, ale okazało się, że w ten sposób można naprawdę dużo zobaczyć. Autobusy przyjeżdżały punktualnie, a co wielokrotność 45 minut można było wsiąść na jednym z kilkunastu przystanków. Warto jednak wcześniej zaplanować, jakie atrakcje interesują nas najbardziej, bo w jeden dzień nie da się odwiedzić wszystkiego. Pokażemy Wam 6 głównych atrakcji Gozo, choć niewątpliwie wyspa ta skrywa o wiele więcej pięknych miejsc, do których chętnie wrócimy przy kolejnej okazji. Gozo jest znacznie spokojniejsze niż sąsiednia Malta. Mniej tu nowoczesnych zabudowań, a życie toczy się w wolniejszym tempie. Zwiedzanie zaczniemy oczywiście od stolicy wyspy, czyli Wiktorii, znanej też pod historyczną nazwą Rabat. Największa atrakcja Wiktorii to Cytadela, czyli dawny system obronny górujący nad miastem. Przez wieki chroniła mieszkańców przed najazdami i piratami. Dziś można spacerować po jej murach i podziwiać panoramiczny widok na całą wyspę. Znajduje się tu kilka muzeów, katedra i klimatyczne wąskie uliczki, które przenoszą w czasie. Z Wiktorii ruszamy na zachód, do Doueiry, czyli jednego z najbardziej spektakularnych miejsc na Gozo. Miłośnicy seriali mogą kojarzyć to miejsce ze ślubu Daenerys i Khala Drogo z Gry o Tron. Na pewno widzieliście kiedyś łuk skalny na Gozo, który był punktem charakterystycznym tej wyspy, no i ogólnie wszystkich wysp maltańskich. Znajdował się dokładnie tutaj. Ale w 2017 roku pod wpływem sztormu zawalił się, no i teraz została taka imponująca skała. Choć łuku już nie ma, krajobraz wciąż robi ogromne wrażenie. Znajduje się tu także Inland Sea, czyli mała laguna połączona z otwartym morzem wąskim tunelem. A także Blue Hole, czyli głęboka skalna studnia popularna wśród nurków ze względu na kolor wody i podwodne formacje. Kolejny przystanek to Bazylika Tapinu. W przeciwieństwie do wielu innych maltańskich świątyń, tę wzniesiono nie w centrum miasta.
lecz pośrodku rozległych pól uprawnych. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na Malcie, do którego od lat przybywają wierni z nadzieją i modlitwą. Teraz docieramy do Szlendi, czyli malowniczej miejscowości ukrytej w głębokiej zatoce otoczonej klifami. To idealne miejsce na odpoczynek z widokiem na morze, kąpiel w przejrzystej wodzie albo krótki spacer wśród skalistego krajobrazu. Szlendi Bay dawniej nazywana była Zatoką Kobiet, bo przyjeżdżały tu wyłącznie samotne kobiety. Kolejnym przystankiem jest Szara, gdzie znajdują się jedne z najstarszych wolnostojących budowli na świecie. To świątynie Dżgantija, zbudowane ponad 5,5 tysiąca lat temu. Ich nazwa pochodzi od maltańskiego słowa gigant, bo według legendy zostały zbudowane przez olbrzymkę. Kompleks został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i stanowi jeden z najważniejszych przykładów prehistorycznej architektury, nie tylko na Malcie, ale i w całym regionie Morza Śródziemnego. Ostatnie miejsce to Ramla Bay, czyli szeroka piaszczysta plaża o charakterystycznym czerwono-złotym piasku. To jedno z najlepszych miejsc na Gozo do relaksu i kąpieli. Gozo zachwyca też surowymi klifami Sanap i Taczencz oraz tradycyjnymi panwiami solnymi, które ciągną się wzdłuż wybrzeża niedaleko Marsalforn. Ten wyjazd był wyjątkowy, bo na Maltę zabraliśmy rodziców i znajomych. Ograniczyliśmy więc ilość szlaków pieszych i zależało nam na tym, żeby wycieczka była jak najbardziej różnorodna. Tak całkiem szczerze, nie spodziewaliśmy się, że na tak niewielkim obszarze można znaleźć aż tyle różnorodnych atrakcji. Wszyscy wyjechali z Malty zadowoleni, więc mamy nadzieję, że Wam również wycieczka się podobała i skorzystacie z naszego filmu w czasie planowania własnego wyjazdu na Maltę. By nie przegapić kolejnych filmów, zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje.